Siemanko, pozdrawiam serdecznie z Uzbekistanu. Właśnie szukam swojego wagonu i mam 15-godzinną podróż, a 15, pewnie się zrobi z tego więcej, bo zawsze jest opóźnienie, do Taszkentu, czyli do stolicy. Tam mam w nocy parę godzin przerwy i lecę do Duszanbe. Lecę do stolicy. Wow. Lecę do stolicy Turkmenistanu. O, siedzę w prawie ostatnim wagonie. Dobra, czekajcie, wezmę swoje miejsce, zarezerwuję i zaraz wam pokażę. Jadę w trzeciej klasie. Będzie wesoło. Tutaj 27. Tak wygląda łóżeczka. Moje jest tutaj. Hello. Mam dzieciaczki. Dobra, byłem zapytać teraz konduktora, bo jak kupowałem bilety, to widziałem, że było w miarę parę wolnych jeszcze. Byłem zapytać, czy nie mogę sobie zmienić, żeby mieć takie właśnie normalne łóżko na górze. A on mi mówi, że jakbym chciał zmienić, to sobie mogę zmienić na takiego VIP-a, jak jechałem w tą stronę, że będę musiał dopłacić $25, jakoś tak. Około 100 zł bym musiał dopłacić, ale że będę miał wszystko swoje, tak, to mówię, jedziemy. Nie ma problemu. Zmieniam, wiecie, dla mnie nie jest problem podróżować, bo ja lubię podróżować w takiej klasie, ale tutaj w tym wagonie jest 15 dzieci i po prostu ja wiem, że ja muszę te 15 godzin wykorzystać na pracę, żeby sobie porobić swoje rzeczy i tak dalej. Ciężko bym miał się skupić, dlatego ja sobie wolę kupić droższy bilet. W ogóle chciałem kupić od razu ten droższy, ale na internecie pokazywało, że nie ma, a przychodzę do pociągu, okazuje się, że są. No i sobie po prostu spokojnie pracować. No i idziemy zmienić. Pewnie cały pociąg trzeba przejść. Te pociągi są tu tak długie, że po prostu czeka, ale po prostu dlatego, że też dużo osób jeździ pociągami. Najlepszy środek transportu moim zdaniem właśnie tutaj, jak jesteście w Uzbekistanie. No i zmienili mi. Jeden nie jest taki jak wcześniej, że tylko 2 były, są 4, ale nie ma na razie tutaj nikogo, także mam dla siebie. Niech później ktoś przyjdzie. No i tak, 3 godziny już jedziemy, z czego połowę staliśmy na stacji. No i nie wiem, nie śpieszy się jakoś, nie wiadomo jak, wiecie, jak będzie trochę spóźniony pociąg, to i tak wiem, że będzie, bo to jest normalna sprawa, że takie pociągi się spóźniają. A i tak, jak tutaj mamy dojechać planowo na drugą, czy na pierwszą, a później stwierdziłem, że będzie druga pewnie. Muszę dojechać na lotnisko, no i tak parę godzin czekania na samolot, bo o 8 dopiero jest. Jak na razie jestem sam. Oni tu mają, widzę, taką osobną kuszetkę dla ludzi, którym sami sprzedadzą bilety w środku. Wiecie, jak kogoś namówią, że sobie kupił ktoś droższy bilet, to go tu wsadzają. I co chwilę ktoś przychodzi, zagląda i idzie. No. Długa podróż mnie czeka. Jak coś będzie ciekawego, to wam pokażę. 18:30. Już większość za mną. Całkiem dobrze to idzie. Teraz spałem dość długo. Jakoś się jedzie. Dojechaliśmy do Samarkandy i mamy 20 minut teraz przerwy. Powiedzieli, że możemy sobie gdzieś pochodzić, żeby rozprostować nogi, rozchodzić trochę. Już jesteśmy praktycznie 10 godzin w trasie. Tak, jest 21 dokładnie. Także jeszcze. Po moim wagonie chodzi taki pan, starszy lokalny. I mówi, ty z Polski? Tak, ja mam tam z Francji kogoś. Woła tego chłopa, woła. Ja mówię, polski, a francuski to zupełnie co innego. Nie idzie zrozumieć, a on też taki pijany na maksa. Tak męczy bułę, żebym się z nim poszedł napić i tak dalej. Ja mówię, panie, ja nie piję, bo ja mam dzisiaj długą trasę i nie dam rady pić. Żebym się narąbał, to gdzie to? Jeszcze sobie wyobrażam tą wodę. Ja w ogóle wódki nie lubię, to po pierwsze. No i tak męczy, w końcu musiałem mu uciec. I tak sobie pomyślałem później, jak tutaj w takim normalnym pociągu, który jedzie, wiecie, parę godzin, co musi się jak w takiej kolei transsyberyjskiej. Jak tam się jedzie na przykład 6 dni. O, szok. Ale to jest mój plan. Na pewno zrobię kiedyś taką trasę, kolej transsyberyjska, transmongolska i przez Chiny. Mam taki cel. Tak, a to jest pan właśnie, który jest konduktorem, mnie też cały czas gada. Bić mnie chce. No i moi drodzy, 2:40. A to nie jest taki zły pościg nawet. A to już było pewne. Jak my już zaraz za pierwszą stacją staliśmy prawie godzinę
żeby było pewne, że będzie poślizg. No, ogólnie trasa bardzo fajnie minęła. Nie ma co narzekać. 16 godzin praktycznie. Teraz muszę złapać taksę. Jadę na lotnisko o 8 rano. Mam samolot. No, jechałem już na lotnisko. Taksówkarz za $4 mi przywiózł. Ale na pewno pewnie normalnie od połowy tego pewnie zapłacił, ale to i tak jest 16 zł. Nie ma co narzekać. No, mam nadzieję, że mnie od razu przypuszczą, że będę mógł dalej iść spać. Bo bardzo mało spałem, nie wiem czy w ogóle spałem. Może z godzinę usnąłem, nie wiem. Stąd to nie za dużo wygląda to lotnisko. Następny lot. Duszanbe. No może tak okropnie zmarznąłem na tym lotnisku, to po prostu szok. Chciałem wstać, od razu herbatę gorącą kupić, bo się trząsłem z zimna. No i witam w Tadżykistanie. Na Tadżykistan miałem naprawdę fajny plan. Chciałem pojechać w Pamir, chciałem wziąć motocykl, przejechać sobie tam Pamir Highway, tam jest chyba 1250 km. Niestety, thank you. Niestety, niestety, I do video, thank you. Muszę to przełożyć ze względu na to, że wypadła Brazylia. Lecę do Brazylii, co jest oczywiście dużo lepszym planem i spełnieniem mojego marzenia, że będę realizował projekt nowy i Pamir muszę przenieść po prostu na przyszły rok. Nie ma wyjścia. Tutaj Duszanbe z moim transferem po prostu zostaję na 2 nocki, bo nie chciałem całkowicie odpuścić, bo chcę zobaczyć jak wygląda to miasto, a Pamir będzie za rok. Ważne, że jest Brazylia. To jest najważniejsze. No, dobra, teraz muszę znaleźć szybko gdzieś kartę SIM i jechać do hotelu. Chodzę właśnie po hotelach i patrzę jak wyglądałem. Nie rezerwowałem wcześniej specjalnie, bo zdjęcia na Bookingu, nie wiem, ale jakieś dziwnie wyglądały i stwierdziłem, że przejdę się po prostu do 3, które są obok siebie i znajdę, ale chcę taki, w którym jest siłownia. Muszę obowiązkowo te kolejne 3 dni ćwiczyć. Powiem wam, że ogólnie miasto wygląda bardzo ładnie, czyściutkie, spoko jest. Moi drodzy, jak zaczynam swój pobyt w Tadżykistanie, dokładnie w Duszanbe, czyli w stolicy tego kraju? Od treningu. Trening najważniejszy. Pamiętajcie, trzeba w podróży cały czas trzymać formę, bo bez tego człowiek się później źle czuje. Jak wraca do Tajlandii, trzeba wracać od początku, a tak się trenuje co najmniej 5 razy w tygodniu, to zawsze ta forma jakoś się trzyma. Nieważne co, ważne, żeby coś zrobić, nawet pół godziny w podróży treningu i tak wyjdzie na plus. Także to jest bardzo ważne. A teraz chciałbym wam powiedzieć, z racji tego, że mam naszą koszulkę z naszych obozów Nag Muay Camp, w sierpniu 4 do 18 mamy kolejną edycję, jest to Summer Edition, zostało nam jeszcze parę wolnych miejsc, także jeśli ktoś jest zainteresowany, przyjechać do Tajlandii, potrenować z nami tajski boks i nie tylko, bo Bang Tao, Muay Thai, MMA, jest każdy rodzaj treningu, co byście sobie nie wymarzyli, to znajdziecie tam, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie, i faceci, i kobiety, nie ma z tym żadnego problemu. Także zapraszamy serdecznie, jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszam na stronę www.nagmuaycamp.com, a ja zaczynam trening. Ruszam na miasto, trochę pochodzić, coś zjeść. Powiem wam, że naprawdę bardzo pozytywnie jestem zaskoczony, jak tu fajnie wygląda wszystko. Wielkie budynki, czyściutko i to widać, że takie naprawdę ładne te budynki są, także fajnie. Cel na teraz kupić kartę SIM, bo na lotnisku mi się nie udało. Zjeść obiad i później zaczynam zwiedzanie i nagrywanie tego, co chciałbym wam tutaj pokazać w Duszanbe. W ogóle z lotniska jak wracałem z taksówkarzem, zaproponował mi, że możemy jutro pojechać na całodniową wycieczkę, tam jakieś 200 km zrobić
Na początku pojechać do jednego pięknego miasta w górach, później pojechać nad jezioro, cudowne, otoczone po prostu górami. Coś tam jeszcze zobaczyć, ale trochę ceny z kosmosu walną. Ja wiem, jakie tu są ceny w tym kraju i w ogóle w tych krajach, w tych Stanach, powiedzmy tak. Bo każdy z tych, nie wiem czy wiecie, ale że jestem w Stanach, nie tych amerykańskich. No i wiem, po ile on mi powiedział i wiem, że jestem w stanie załatwić to dużo taniej. Także dzisiaj popłacę paru kierowców i jutro chcę ruszyć, pokazać wam trochę pięknej natury, pięknych gór, właśnie tych, które są tutaj w Tadżykistanie. Co do Pamiru, który nie wyszedł, to powiem wam, że tak chyba miało być, że ja po prostu miałem tam teraz nie pojechać, bo jak lądowałem i w ogóle jak stąd widać góry, to jest wszystko jeszcze zaśnieżone, to myślę, że mogłoby mi się to nie udać. Także los tak chciał, tak miało być i Pamir w innym terminie. A jak już widzicie, logo SFD, dziękuję bardzo, zawsze ze mną praktycznie od początku. Chciałem wam bardzo polecić białko wojownika i dodatkowo, znaczy oczywiście znajdziecie we wszystkich sklepach stacjonarnych w całej Polsce plus online, a dodatkowo jak robicie zakupy online przy użyciu hasła wojownik 10 albo pajak 10 SFD dostaniecie 10% zniżki na zakupy, także warto korzystać. Zawsze fajnie jest dostać zniżkę. Po przy większym zamówieniu zniżka 10%, zawsze można dołożyć jakiś suplement do tego, który macie praktycznie wtedy gratis. Także warto. I od razu w oczy rzucają się samochody tutaj. BMW, Porsche, Mustang, Toyota, jakaś tam, ale w ogóle dużo lepsze samochody tutaj są niż wcześniej widziałem. Na przykład w Uzbekistanie albo w Kirgistanie, a w Turkmenistanie to już w ogóle nie wspomnę. Autobusy podłączone. Dużo elektryków tu jeździ też. Ładnie, jest teraz centrum miasta. Pięknie, czyściutko. W ogóle w mieście można zauważyć bardzo dużo nowych budowli. Ja wam pokażę później ode mnie z pokoju, bo akurat mam fajny widok. Widać to u mnie super. I tutaj Chiny inwestują mocno. Czytałem właśnie o tym, że Chińczycy inwestują. To miasto się strasznie rozrasta. W górę po prostu rośnie. No. Nie wiem jaki tu mają interes, ale dużo tu inwestują. Karta SIM ogarnięta. 15 giga za 47 zł w sumie. W sumie 15 to był najmniejszy pakiet. Nie było mniejszego. Zamówiłem dużą kawę, ale nie spodziewałem się, że dostanę garnku kawę. Jest ogromna. Ale zawału po niej nie dostał. Idę trochę pozwiedzać. Ale jakiś stary hotel. Tadżykistan zamieszkuje około 7,5 miliona ludzi. Informacja mam sprzed paru lat, także teraz mogło się to zwiększyć. I, czekajcie, muszę przejść. I prawie 850 000 właśnie zamieszkuje tutaj Duszanbe, czyli stolicę. Jest to główne miasto, największe w całym kraju. No i najbardziej rozwinięte przede wszystkim. 75% społeczeństwa to muzułmanie. Ale powiem wam, że tutaj w stolicy, nie wiem jak jest za miasta, ale tutaj w stolicy widać, że jest luz. Wchodzą dziewczyny w chustkach też, ale dużo po prostu chodzi całkiem normalnie ubranych. Z wjazdem totalny luz. Jak zobaczyli polski paszport, to się celnik ucieszył od razu. O, Polsza, witamy, miłego pobytu. Wiza jest wjazdowa, czyli on arrive. Nie płaci się nic za wizę. Tak samo jak też nie płaci się, jak się jest w Uzbekistanie. Też macie wizę po prostu wjazdową, darmową. Jak będzie w Kazachstanie, powiem wam za parę dni. Ogólnie jak planujecie wyjazd właśnie tutaj do Turkmenistanu, tutaj możecie wyczytać po prostu wszędzie. Na stolicę 1, maksymalnie 2 dni poświęcić. Myślę, że w jeden dzień spokojnie zobaczycie wszystko, co tu trzeba zobaczyć. Bo większość rzeczy, które są do zobaczenia, po prostu są skumulowane niedaleko siebie. Także prawdopodobnie dzisiaj wszystko na tym vlogu wam pokażę, co jest do pokazania. O, przede mną już widać białe góry. A jutro po prostu wyjadę poza miasto
i pokażę Wam coś więcej. Pokażę Wam piękne góry i piękne jeziora. O, Brabus. Powiem Wam, że samochody tu mają naprawdę na bogato. Większość samochodów, które tutaj są, to są bardzo dobre samochody. Takich starych to bardzo mało widać. Kraj pod tym względem, to stolica, pod tym względem naprawdę zaskoczyła mnie. Nie spodziewałem się takiego czegoś. Wiecie, jak po tych innych krajach tutaj jeździcie, no to samochody są raczej słabe. Raczej widać, że to jeszcze to wszystko było po Związku Radzieckim, po upadku. Nie wszystkie dalej w ogóle się rozwinęły. A tu jest zupełnie inaczej. Przynajmniej tak mi się wydaje. Takie jest moje pierwsze wrażenie. Ale już pod względem samochodów to widać. No i po kolei zaczynają się atrakcje tego miasta. Tak, tutaj możecie zobaczyć zdjęcie prezydenta. W wielu budynkach i nie tylko można go zobaczyć. Panuje tutaj od 92 roku. W 91 wiecie, po upadku Związku Radzieckiego kraj został Tadżykistanem i ten prezydent praktycznie już rok później zaczął panować i cały czas trzyma twardą ręką. Nazywa się Emomali Rahmon. Kolejny raz jestem mocno zaskoczony. To jest naprawdę bardzo ładnie w tym mieście. Bardzo. Popatrzcie tu. Wszędzie są pięknie kwiaty posadzone. To jest ten park, do którego wchodzę, bo to też jest niesamowite, że jest bardzo dużo fontan, kwiatów. Zaraz Wam pokażę. Przed chwilą leciał tutaj dron, ale to były piękne ujęcia z drona. Tutaj ogromny parlament, ale to jest jakaś przebudowa czy remont. Ja lubię, jak jadę do danego kraju, jestem przygotowany na nie wiadomo co, a to jest nagle takie zaskoczenie. Patrzcie, drzewa porobione jak w Singapurze. Muszę tu wieczorem przyjść zobaczyć, jak będą ładnie świeciły. I wiecie, co muszę poruszyć? Jeden bardzo ważny temat w komentarzach, który mi się bardzo nie podoba. Ludzie piszą, znaczy po tym, co pokazałem w Jemenie, pokazywałem, jak było. Pokazuję prawdę. Od razu mówiłem na moich vlogach i zawsze, zresztą ci, co długo oglądają, wiedzą, że tak jest, że pokazuję tak, jak wygląda. No i pokazałem po prostu ten cały śmietnik, który jest w tym kraju, bo od pobytu w Jemenie twierdzę, że to jest najbardziej zaśmiecony kraj, jaki kiedykolwiek w życiu widziałem. I tak jest. I się pojawiały komentarze wszędzie, gdzie muzułmanie, to jest śmietnik. Nie, to nie jest prawda. Tu też mieszkają muzułmanie. 75% ludzi tutaj to muzułmanie. W Kirgistanie jeszcze więcej, bo w Uzbekistanie to samo. W Turkmenistanie, w Turkmenistanie to samo. W Kazachstanie też. Wszędzie żyją muzułmanie, a jest czysto. To nie o to chodzi, że po prostu tam, gdzie żyją muzułmanie, to jest syf. Uwierzcie mi, naprawdę, ja bardzo dużo podróżuję. Widziałem w życiu bardzo dużo i z wieloma ludźmi się w życiu spotkałem. Ci ludzie są bardzo serdecznymi ludźmi. Arabowie ogólnie, muzułmanie, oni Wam oddadzą więcej, niż Wam się wydaje. Wiele miałem przypadków, że gdzieś jechałem albo coś, dostawałem po prostu za darmo, bo to są serdeczni ludzie. I pamiętajcie, ja wiem, że wielu z Was patrzy przez pryzmat tego, co się dzieje na świecie, że gdzieś ktoś tam coś, wiecie, nie będę używał tych słów i tak dalej. Tak, oczywiście, są fanatycy, ale przez normalnego muzułmanina ci ludzie nie są prawdziwymi, znaczy dobra, może nie wiem, jak to powiedzieć, że to źle nie zabrzmiało, ale usłyszałem od jednego chłopaka takie coś, że jeśli zabija się niewinnych ludzi, to się nie pójdzie, już wiecie, tam do nieba i tak dalej, że ci ludzie są fanatycy po prostu. I to nieprawda, że wszędzie, gdzie w muzułmańskich krajach jest syf, bo to nie jest prawda. W takim Jemenie po prostu syf jest wywołany tym, że tam jest wojna domowa od wielu lat. Tam cały czas jest źle, tam ludzie, moim zdaniem tam ludzie się już poddali. Im już nie zależy. Oni tam, i tam w ogóle nie ma, przede wszystkim tam chyba nie ma po prostu utylizacji śmieci, bo tam się śmieci wyrzuca na ziemię. Tak to wygląda. Także nie oceniajcie kraju po tym,
kto tam zamieszkuje i że na pewno wszędzie na świecie jest tak samo, bo tak nie jest, uwierzcie mi. Każdy z nas jest taki sam. I tak będę się zawsze tego trzymał. Nieważne jaką religię wyznajesz, nieważne jakiego koloru skóry jesteś, każdy jest taki sam. O, popatrzcie jaki stron jest piękny widok na bibliotekę. Ale to miasto jest ładne. Moi drodzy, teraz idę zobaczyć Biały Dom. Pałac prezydencki. A nie myślę, że jestem taki czerwony, ale po prostu idę cały czas pod słońce. Jestem pod Pałacem Prezydenckim, ale kurczę pod słońce. Ale spróbuję wam to pokazać. Ale też niesamowicie wygląda. Robiłem zdjęcie, policjant przyszedł i od razu dostałem lekką zjebkę, że nie można. Tu Pałac Prezydencki. Cóż, idę dalej. Tu fajnie się idzie naprawdę, bo się idzie od miejsca do miejsca, od miejsca do miejsca, do jakiegoś pomniku, do czegoś nowego. Wszystko fajna traska. Tutaj kolejny punkt. Flaga. I to nie byle jaka flaga. Musicie wiedzieć o tym, że ta flaga, dokładnie ten maszt, na której jest flaga, jest w księdze rekordów Guinnessa jako najwyższy maszt na świecie. Właśnie taki na flagę. Ma 165 metrów. O 3 metry przebił ten, który był w Azerbejdżanie, który był najwyższy. Flaga, która no nie powiewa, bo musiałby być naprawdę mega mocny wiatr, waży 350 kg. Także no powiem wam, że pewnie rzadko kiedy jest tak, że ją całą widać. Tu teraz po kolei jakiś budynek rządowy. Tutaj kolejne jakieś ministerstwo. Tam dalej Ministerstwo Finansów. Ty no patrzcie. Prawie się udało. Wiecie co, jak tutaj przyjechałem, no powiedzmy byłem niewyspany, bo byłem całą noc, miałem praktycznie nieprzespaną. Na lotnisku próbowałem spać, ale było tak okropnie zimno, że ciężko było. I mówię, kurde, pewnie to za wiele nie ma w tym mieście, co to będę robił w ogóle? Odpocznę pewnie w hotelu, będę większość siedział, żeby sobie odpocząć przed moją podróżą do Kazachstanu, bo tam trochę inaczej planuję wszystko zrobić, poćwiczę i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam, że jak wyszedłem na miasto pozwiedzać, to mi się po prostu nie chce iść nawet do hotelu, bo co idę, kawałek, to jest coś interesującego. Dajcie znać w komentarzach, w jakim kraju byście chcieli mnie teraz jeszcze widzieć w tym roku. Może padnie jakaś ciekawa podpowiedź. Wiem, że na pewno wiele by chciało mnie zobaczyć w Korei Północnej. Ja sam bym siebie chciał zobaczyć w Korei Północnej. I jeśli tylko otworzą, to nieważne gdzie będę, kupuję bilet i lecę. Bo no, wiecie, zastanawiam się jak tam będzie zaraz po otwarciu. No na pewno tam zawsze były tu wielkie ograniczenia i tam zawsze przewodnik pokazywał, to może nagrywać, tego nie, ale ja jednak chcę to zobaczyć. No i poza tym, wiecie, no, Korea to jest kraj, a ja chcę zobaczyć każdy kraj na tym świecie. No, a tam podróż może być ciekawa, naprawdę. Przed państwem Muzeum Narodowe. O, stąd będzie lepiej widać właśnie, że jak wcześniej szedłem ulicą i widać Pałac Prezydencki i maszt z flagą. No tu budują jakieś bloki. Dzisiaj będziecie mieli po prostu przechadzkę ze mną po mieście, po stolicy. Tak w ogóle muszę zaraz znaleźć jakąś restaurację na drugi obiad i spróbować jakiejś typowo lokalnej takiej kuchni. Na przykład mają tutaj coś takiego, co się nazywa kurdak. Jest to mięso z ziemniakami. Albo jeszcze jest narodową potrawą mastoba.
gęsta, pożywna zupa. Także z chęcią spróbuję i mastowy, i kurdaku. Tak wygląda 100 somoni. Jest to warte jakieś teraz 36 zł, jak sprawdzałem przelicznik. W tych brudnych miejscach, w których ostatnio byłem, chodzę i się jaram parkiem, że dawno nie byłem w tak pięknym miejscu. Wszędzie kwiaty, zieleń, no i piękne budynki dookoła. O, teraz trochę słońce zaszło, lepiej widać. Powiem wam, że to, co patrzę tutaj, wszędzie dookoła, ile tu jest wszędzie zawieszonych lampek, muszę się tu jeszcze raz przejść właśnie wieczorem, jak będzie wszystko ładnie świeciło. O, chyba ładny zachód będzie. A, no, byłby. Gdyby jeden budynek, który tu stawiałem, to wtedy by był świetny zachód. Jest po 20. Idę sobie zrobić jeszcze rundkę, jeszcze trochę kroków w podróży. Jak jestem, zawsze staram się zrobić, żeby było to 10 tysięcy dziennie. Wiadomo, nie zawsze się udaje, ale jak mam możliwość, to robię. Zbliżam się moimi kroczkami do miejsc, gdzie byłem wcześniej. Fajnie to wszystko też wieczorem wygląda. Zastanawiam się właśnie, jak te wszystkie takie budynki duże będą wyglądały. Będą ładnie oświetlone. Ale takich też drogich restauracji, sklepów i tak dalej to nie brakuje tutaj. Oczywiście wiadomo, nie ma co porównywać takiego Duszanbe do innych, na przykład jakichś wsi, które są też tutaj w Tadżykistanie, bo oczywiście, że zawsze w stolicy najlepiej wygląda, najbardziej bogato. Czy bogaci ludzie właśnie się głównie żyją tutaj, ale i tak naprawdę zaimponowało mi trochę to miasto. No i nie zawiodłem się. Wszystko ładnie świeci. Powiem wam szczerze, że właśnie w drugim odcinku no wiadomo, pojadę w górę nad jezioro i tak dalej, ale więcej wieczorem pochodzę, bo dzisiaj jestem tak wykończony po nieprzespanej nocce, że jest teraz 9:30 już, a ja o czym tylko marzę, to jest po prostu iść spać. Także po prostu chyba tak zrobię i co? Więcej zobaczycie w kolejnym odcinku. A i kolacja w irlandzkim barze. Może jakaś szysza, bo wiedziałem, że ludzie palą. Sushi, piwko, shisha i zawody w judo. Dobry wieczór. Świetne miejsce, naprawdę. Ale GMC tu stoi. Strasznie mi się te GMC podobają. Wielkie samochody, amerykańskie. No, spadam do domu, trzeba się wyspać. Tak dość długo posiedziałem, a to tylko dlatego, że naprawdę był świetny klimat tego miejsca. Jutro tutaj też na pewno przyjdę, bo nie dość, że pyszne sushi. Dawno w ogóle sushi nie jadłem. Shisha, piwko. Piwa też dawno nie piłem. Także smakowało. No, jutro na pewno też tu jestem. W ogóle rano wstaję, oczywiście śniadanie, trening. I skontaktuję się jednak z tym taksówkarzem, który mnie przywiózł z lotniska
ale zrobię to trochę inaczej, że po prostu powiem mu cenę taką, jak mi powiedzieli w hotelu, że to warto tyle zapłacić, czyli $60 na przykład. O, ale się gościu wyrąbał na hulajnodze. Oj, na elektrycznej jechał. No, że $60 warto zapłacić za takie coś, a nie 100, bo 100 to po prostu już... A on mi powiedział 100 po pierwsze, bo on później zapytał, czy ja z Ameryki jestem. Ja wiem, czy ja wyglądam, jakbym był z Ameryki? Chyba nie. No, pozbierał się, pojechał dalej. Ale rypnął pięknie. No, także dam mu tyle, ile ten i fajnie zobaczę, fajne miejsca. Ale ogólnie Duszanbe polecam, naprawdę fajne, żeby zobaczyć to miasto. To było na tyle dzisiaj. Troszkę inny odcinek trochę z miasta. Jutro będzie trochę więcej natury, pięknych widoków, bo ich nie brakuje w Tadżykistanie. Ludzie tutaj właśnie dla pięknych widoków głównie przyjeżdżają. Dzięki wielkie, pozdrawiam, zostaw subskrypcję, wspieraj mój kanał. Siemanko, co wam mam powiedzieć? Trzeci dzień mój w Tadżykistanie. Nakręciłem tylko coś w pierwszy. Znaczy nagrałem. Ze względu na to, że wczoraj totalnie mnie odcięło. Po prostu wyładowałem całkowicie baterię. Musiałem sobie zrobić przerwę. Po prostu byłem tak zmęczony już, że nawet nie pojechałem zwiedzać, nie pojechałem za miasto, nad jezioro, w góry i tak dalej. No nie mogłem się ruszyć. Z jednych ważnych spraw chciałbym wam polecić hotel, w którym się zatrzymałem. Firdausi Hotel. Tak, wielki. Naprawdę bardzo dobrze spędziłem tutaj czas. Wygoda, pyszne jedzenie, siłownia. Na maksa byłem zadowolony. Teraz zbieram się już na lotnisko. Dzisiaj od rana leje deszcz. Znaczy teraz przestało na chwilę, ale od rana padało. I to tak mocno, dość sporo, że aż się obudziłem. I lecę do Kazachstanu. Trzymajcie kciuki, żeby mi się udało wynająć dziś samochód, bo dzisiaj przylatuję do Almatów. Pozwiedzam Almaty i jutro z samego rana chcę ruszyć do Parku Narodowego w trasę na najbliższe parę dni. Także trzymajcie kciuki. Dobra, zapraszam na kolejny odcinek już z Kazachstanu. Pozdro. To była taka szybka aktualizacja.